There are only three things you need. Myśmy pracowali nad tym 2 lata. 75% z tego nie robimy tego w zawodach sportowych. A to jest taką tajemnicą tego, że zdecydowanie najbardziej pamiętam egzaminy w Papendal. It was a surprise. Oh, hey. Mam przyjemność poinformować, że Hanshi Daigo-Oshi podjął decyzję o promowaniu na stopień 6 dan Shihan Mariusza Godosia. Pamiętajcie, że zawody sportowe to jest tylko sportowa część karate. When you're young and strong, you fight tournaments. Kiedy jesteś młody i silny, bierzesz udział w tych zawodach. But after tournaments, you've got another 50 years of training. Ale kiedy ta droga twoja masz kolejne 50 lat treningów, które cię czeka. So you need more than kickbacks, Czyli potrzebujesz trochę więcej niż praca na worku, praca na skakance. Okay, so today we're going to look at not just Seiken. Więc dzisiaj będziemy patrzeć nie tylko na Seiken. We look at Tetsui. Zwrócimy uwagę na Tetsui, Shotei. Shotei, We look at Haito. Haito, Very strong. Uraken. Uraken, We look at Ipponken. Ipponken, Nukite. Nukite. Nihon Nukite. Jesteśmy po pierwszym treningu z Shihan Cameronem Queenem, w zasadzie po pierwszym Keiko. Jak wrażenia? No, jestem zafascynowany, po raz kolejny jestem na seminarium Shihan Cameronem Queenem i to jest niesamowite przeżycie. Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo pracy przed nami w dojo. Co było takiego najciekawszego podczas tego pierwszego treningu? To, co mnie najbardziej interesuje, to jest przełożenie tego, co robimy w kata, czy też w Kihon na taką realną walkę, na samoobronę. To, o czym była mowa 2 lata temu i także teraz, że to prawdziwe karate, którego uczył Masoyama, z opowieści wiem, bo sam nie wiem, to 75% z tego nie robimy tego w zawodach sportowych, a powinniśmy tego mimo wszystko się uczyć, bo to jest równie istotne i to też jest tradycja, którą powinniśmy kultywować. Tak, zdecydowanie ten trening był nastawiony właśnie na takie techniki, które nie są używane na turniejach, a właśnie są bardzo ważną częścią karate Kyokushin w tym ujęciu naszej właśnie sztuki walki. No to zobaczmy, co dzieje się dalej. Korzystając z okazji, że już jutro odbywa się egzamin, zapytałem uczestników obozu, co sprawia im najwięcej trudności właśnie podczas egzaminu. Co jest najtrudniejsze tego na egzaminie? Wydaje mi się, że to jest Tomashiwari. Dlaczego? Bo oczywiście zawsze nasi instruktorzy, nasi sensei Shihan dają nam więcej desek niż innym. Wszystko, od początku do końca. Jak się człowiek dobrze przygotuje, to chyba nic, prawda? Zwalczyć w sobie
zmęczenie i po prostu jechać do przodu. No to jest najcięższe. Przetrwanie psychicznie. Tak, też tak myślę, że to tylko w sumie są problemy psychiczne, bardziej mentalność trzeba I walka z samym sobą. Tak. Stres jest ciężki, ale jakoś można sobie z tym poradzić. To zależy, jak jesteś przygotowany do egzaminu. Bo może być wszystko, a równie dobrze może być tak, że nic nie będzie trudne. Dla mnie na egzaminie zawsze najcięższe było utrzymanie koncentracji, bo egzamin zaczyna się zazwyczaj od prostych technik i przy nich, powiedzmy, można to robić automatycznie, ale później, gdy przechodzą jakieś takie cięższe kombinacje, jakieś łączenie tych technik, to już ta koncentracja jest bardzo ważna i utrata jej chociaż na chwilę może już spowodować, że zamieszamy się w jakiejś kombinacji. Poproszę jeszcze Sean Camerona Queena, żeby dał jakąś radę dla wszystkich zdających. First of all, safety. I hope everybody can go home without an injury, but of course, impact, taking impact is part of the grading, so the most important thing is just to be confident and know that you understand everything you need and just be courageous until the very end. Wiecie, co jest najcięższe w nauce języka japońskiego? Ja też nie wiem, bo się go nie uczyłem, ale doskonale zna go Sean Cameron Queen. I chyba to jest taką tajemnicą tego, że seminaria z nim są tak wyjątkowe. Ponieważ gdy przyjeżdżają do nas goście z Japonii i osoby, które tłumaczą na bieżąco ich słowa, muszą pominąć wiele aspektów związanych z różnymi znaczeniami jednego słowa, ponieważ bardzo ciężko jest przetłumaczyć japońskie słowa na polskie, ponieważ mają one całkiem inne i szersze znaczenia, a bardzo często to znaczenie wynika z kontekstu całej wypowiedzi. A Sean Cameron Queen, oprócz tego, że bardzo dobrze zna japoński, ponieważ przez kilkanaście lat był tłumaczem Sosei Masutatsu Oyamy, to jeszcze praktykował sztukę karate Kyokushin, więc całą tą otoczkę filozoficzną i cały tak naprawdę kontekst pewnych technik jest w stanie bez problemu przekazać nam, czyli osobom, które są uczestnikami tego seminarium. Oprócz tego wiele z tych mądrości, wiele z tych rzeczy, które przekazuje nam też tutaj, są zawarte w książce Budo Karate of Masutatsu Oyama. Jest to drugie wydanie tej książki, jest to naprawdę bogata edycja. Spójrzcie tylko, jak wygląda ta prawdziwa okładka schowana pod tą papierową, więc jest naprawdę bardzo fajne wydanie. Oprócz tego, przyznam szczerze, jesteśmy dopiero na początku tej lektury, ale już bardzo dowiedzieliśmy się o tym właśnie duchu karate oraz o tym, jak to karate powstawało i jak tworzył je Masutatsu Oyama. Więc gorąco zachęcamy Was do kupna tej książki, której autorem jest Sean Cameron Queen. No i jeszcze bardzo ważna informacja. Sean Cameron Queen prowadzi swój kanał na YouTubie, więc jeśli jesteście ciekawi chociaż namiastki tego, co tutaj mogliśmy zobaczyć, koniecznie zobaczcie jego filmy, ponieważ są naprawdę wypełnione wartościową wiedzą z zakresu Kyokushin. Sean, Mariusz Godoś, od wczoraj 6. dan. Jakie to uczucie, Sean? Na pewno największą zmianą jest zdobycie pierwszego czarnego pasa. Później każda następna chyba już nie jest tak drastyczna, ale zawsze jest to miłe, sympatyczne, że jest się docenionym i że pasja, która dla mnie jest bardzo ważna w życiu, znajduje również potwierdzenie w tym, że udaje się te karateckie kwalifikacje odrobinę poprawiać. Który egzamin na drodze karate był taki najbardziej wymagający, najcięższy? Na pewno nie na 5. dan, bo to był ostatni, który zdawałem na obozie pod Fujisan.
to był egzamin taki dedykowany dla ludzi, którzy zdawali tylko na 5. dan, w związku z czym większość z nas, no ja wtedy miałem około 50 i większość uczestników zdających ten egzamin była w podobnym wieku. Natomiast zdecydowanie najbardziej pamiętam egzaminy w Papendal u Shihana Hollandra. Tamte egzaminy miały po prostu niesamowity przebieg. Sam obóz był, obozy, bo tam zdawałem na 2., 3., 4. dan, były bardzo ciężkie, wymagające. Osobna sesja technik kata i części fizycznej, osobna rozbijania desek i osobna kumite. No sama część kumite zazwyczaj trwała około 2–2,5 godzin i na końcu było przeważnie 20–30 takich 30-sekundówek ze zmieniającymi się przeciwnikami. To była po prostu fizycznie i mentalnie masakra. No, naprawdę bardzo, bardzo wymagające egzaminy. Jeśli ktoś, kto był w Papendal, nas ogląda, to napiszcie w komentarzu jakąś historię, bo tych historii z Papendal słyszałem naprawdę sporo. Na dzisiaj Keiko już się zakończyły, a jutrzejszy dzień rozpoczynamy od egzaminu. Trzeci dzień obozu, tradycyjnie rozpoczyna się egzamin. Dzisiaj sensei Ewa Tracz na 3. dan zdaje. Jakie emocje? Trochę stresu, ale staram się wmówić sobie, że zrobiłam co mogłam, lepiej się, no może i mogłam lepiej się przygotować, ale zakładam, że zrobiłam wszystko jak najlepiej potrafiłam, no i teraz trzeba po prostu się sprawdzić. Jak wyglądają przygotowania do egzaminu na 3. dan? Ciężko określić to, bo to nie jest tak, że ja sobie powiedziałam dzisiaj, ok, teraz zaczynam przygotowanie i dopiero się przygotowuję, tylko tak naprawdę cały czas pracujemy, cały czas trenujemy. Oczywiście ten ostatni okres, powiedzmy, nie wiem, od stycznia to już taki był konkretnie skierowany pod przygotowania. Czyli na zwykłych naszych tradycyjnych treningach staliśmy sobie z boku, ćwiczyliśmy swoje kata, to co nam było potrzebne, no ale tak jak mówię, no przygotowujemy się całe życie do tego. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i zobaczmy, jak wygląda egzamin. W porządku, zawsze mogło być gorzej, mogliby je wynieść na noszach, aczkolwiek egzamin spełnił moje oczekiwania. Było ciężko, było intensywnie, myślałem chwilami, że nie dam rady, szczególnie na początku, jak mnie złapał ten kryzys z tej pierwszej intensywności, ale w kata się fajnie rozluźniłem, no i już później rozwalanie desek kumite, to była troszeczkę taka formalność. Było ogromne wyzwanie. Walki były bardzo wymagające, przeciwnicy byli świetnie przygotowani, świezi, wypoczęci. My tutaj zdający byliśmy już po kilku godzinach ciągłego wysiłku fizycznego, ale myślę, że udało się naszym kolegom, którzy przyszli z nami walczyć, doprowadzić nas rzeczywiście do granic naszych możliwości i w ostatnich walkach już poza te granice. Także myślę, że wszyscy zdający dzisiaj osiągnęli swój cel, czyli osiągnęli Kyokushin.
odwiedziło nas 180 karateka z 10 krajów, a wszyscy przyjechali po to, żeby spędzić z nami miło czas, ale przede wszystkim, żeby uczyć się karate od Shihan Camerona Quina, który no jest kopalnią wiedzy, kopalnią diamentów w tej dziedzinie. Nie wydaje mi się, żeby było łatwo znaleźć drugą taką postać z taką historią i wiedzą na temat Kyokushin Karate. To jest człowiek, który no, przez ostatnie 17 lat życia Sosai był bardzo blisko niego, w związku z tym zna historię i Sosai, życie Sosai i idee, które kryły się za wszystkimi słowami, przekazem, które Sosai chciał nam przekazać, zna tak jakby od podszewki. No i to jest niezwykłe, że rozmawiając z Shihanem nie tylko dowiadujemy się, co Sosai powiedział, albo co Sosai zrobił, ale jesteśmy w stanie dowiedzieć się dlaczego. I między innymi o tym jest też ta książka, którą Shihan Cameron napisał. Książka Budo Karate. Husarze w zasadzie wzięli na swoje barki tłumaczenie tej książki. Jak wyglądały prace? No to była ciężka na pewno praca, myśmy pracowali nad tym 2 lata. Ja podjąłem tą decyzję po przeczytaniu angielskiej wersji i stwierdziłem, że to jest tak świetna pozycja, że dobrze by było, żeby szersze grono polskich czytelników miało do niej dostęp. Zespół składał się z 2 podzespołów. Jeden zespół tłumaczył z języka angielskiego na polski, studiując tą książkę, wiele aspektów technicznych, filozoficznych, o których nie mieliśmy pojęcia. My tą książkę musieliśmy przestudiować, nie tylko przeczytać i to jest niebywała zaleta wzięcia udziału w tym projekcie. Natomiast drugi zespół postarał się przetłumaczyć tą książkę z polskiego na polski, zachowując właśnie ten rytm. It started when my students asked me the meaning of the names of the kata. And it's interesting because if you think they're not just names, they have meaning. There's a reason why the kata were called what they're called. You know, Seipai means 18. Sushiho means 54. And these are numbers that have 2 meanings. One, maybe it means the number of steps in the kata, but also 54 has a connection to Buddhism and things like this. So the students asked me the names of the kata, so I wrote out and I gave them. And then they asked me more questions. Why do we have these colored belts and what do they mean? So when they asked that, then I decided to write a book, and I had been training with Sosai in Japan, so I kept many notes, and all I did in the book was combine the 2 things I love most is Kyokushin Karate and yoga, meditation yoga. And because they're exactly the same, just different approaches. I think the most important thing for me is to encourage people to go deep into their karate. Don't just stop at the surface, but realize that the surface is just an indication of what's really behind. They have to keep training and go deeper and deeper and deeper, and their training will bring them many answers. Well, there are only 3 things you need. 3 things you need to be successful in anything you do. 1, you have to have a clear idea, a clear goal. 2, you have to consistently train. And 3, do that over a long period of time. Things don't happen overnight, it takes time. So you only need 3 things: a clear goal, regular training over a long period of time. If you do that, I promise you will be successful. A ja mam dla Was jeszcze jedną radę. Lajkujcie, subskrybujcie i obserwujcie Okiem Sportowca na YouTubie, żeby zobaczyć więcej takich niesamowitych relacji z różnych obozów. Komentujcie, udostępniajcie, żebyśmy mieli większy zasięg, żeby karate i piękno tego sportu docierało do jak największej liczby osób i widzimy się na kolejnych wydarzeniach. Os!